Dzień dobry, witam serdecznie w Edukacji po godzinach. Ja nazywam się Robert Sowiński i w dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować bardzo proste rozwiązania za około 200 zł, które podniosą jakość Waszych spotkań online. Czy to w postaci prowadzonych webinarów, czy spotkań live, do których jesteście zapraszani, albo sami organizujecie takie nagrania live na Facebooku. Nagrywam teraz to wideo zupełnie bez żadnego dodatkowego oświetlenia, w przyciemnionym pomieszczeniu, zasuniętych żaluzjach na oknach dachowych, po to, aby pokazać różnicę między tym, w jakiej jakości można uzyskać obraz nagrywany właśnie przez na przykład bez lusterkowca odsłonego z obiektywem 1.4, a co by się stało, gdybyśmy ten sam materiał chcieli nagrać, tak jak to najczęściej robimy, przez zwykłą kamerkę w laptopie. Jak widzicie, obraz zdecydowanie gorszej jakości. Pamiętajmy oczywiście, że nadal jesteśmy w niedoświetlonym pomieszczeniu. Nie mamy zamontowanych dodatkowych lamp, ale najczęściej w Waszym przypadku też tego nie macie. Aby doświetlić się, uzupełniacie to oświetleniem zwykłym, tradycyjnym, takim, które macie w swoich mieszkaniach, w swoich domach. Rzadko posiadacie dodatkowe lampy z białym światłem, które trochę symulują światło dzienne. Ale do tego testu specjalnie używam takich warunków oświetleniowych, aby pokazać, co można uzyskać z taniej kamerki chińskiej za nią. I co by na to? Zdecydowana różnica. Zdecydowana poprawa jakości, jasności, kontrastu, szczegółowości i pamiętajcie, że jesteśmy w bardzo słabym oświetleniu. A co się wydarzy, jeśli poprawimy oświetlenie? To wróćmy do mojej podstawowej kamerki, z której korzystam podczas nagrywania tych filmów. Tak wygląda obraz, kiedy nie używam dodatkowego oświetlenia bocznego. Zaraz zobaczycie, jak poprawia się jakość, kontrast, kolory, w jaki sposób są wydobywane przy dodatkowym oświetleniu bocznym symulującym światło dzienne. A więc zdecydowanie lepszy kontrast, inne kolory oczywiście, ale widać tak naprawdę wszystko jak na dłoni. Nawet to, że nie ogoliłem się dzisiaj rano. Jak wygląda obraz w takim dobrym oświetleniu z kamerki laptopowej? Ano tak. Różnica potężna. Dlatego zachęcam, aby jeśli robicie spotkania na żywo, jeśli często występujecie w internecie, jeśli jesteście uczestnikami wykładów, webinarów, konferencji online, to warto przeznaczyć parę groszy na lepszą kamerkę. Dzisiaj proponuję rozwiązanie, które w sumie za 200 zł podniesie jakość Waszego wideo i audio. Do audio za chwilę dojdziemy, ale na razie testujemy wideo, czyli tak wygląda obraz z kamerki w laptopie. A tutaj mamy kamerkę nagrywającą w HD, ale bardzo tanią, która według mnie daje radę i robi robotę. I tak naprawdę bez wydawania ogromnych środków możecie poprawić jakość swoich nagrań wideo. Zachęcam do tego, bo od tego, w jaki sposób jesteście odbierani, zależy też, ile to, co przekazujecie, dotrze do Waszego odbiorcy. No ale mówi się często, że w obrazie, w nagraniach, w filmach, czyli w wideo, najważniejsze jest audio. To wróćmy na razie do mojej podstawowej kamerki, której nagrywam te filmy dla Was. No właśnie, to co z tym audio? Ja korzystam teraz z takiego mikrofona studyjnego. Zakupiłem go kilka lat temu, używanego, ale jak to z mikrofonami, albo działa, albo nie. Ten był używany, jest używany nadal działa. Spisuje się mi bardzo dobrze, jestem z niego bardzo zadowolony, ale jest to też mikrofon za kilkaset złotych. Uważam, że do Waszych celów
do nagrywania webinarów, spotkań online, spotkań przez Skype'a, na Teamsach nie potrzeba inwestować w taką kolumbrynę, która wymaga jeszcze ciężkiego ramienia, bo bez tego na zwykłych takich ramieniach, na których można kupić za kilkadziesiąt złotych, ten mikrofon opada. On tu dodatkowo ma jeszcze taki koszyczek, aby drgania, które jeśli tam pukamy coś właśnie w stół, nie przenosiły się na ten mikrofon. Ale nie musimy tego robić, jeśli używamy komputera, mikrofonu do takich celów stricte komunikacyjnych. Ja używałem go również do nagrywania podcastów, a podcasty słuchamy na słuchawce i wtedy ten dźwięk głosu dobrze, żeby nie był skrzeczący, piskliwy, taki dudniący. Stąd warto przeznaczyć więcej środków na porządny mikrofon do nagrywania. Ale co zrobić, kiedy nie chcemy przeznaczyć zbyt dużej ilości pieniędzy na mikrofon do spotkań online? Za chwilę usłyszycie drugi mikrofon, który właśnie w tym nagraniu bierze udział. I co wy na to? Jak brzmi teraz? Dla porównania włączę mikrofon studyjny. Tak brzmi mikrofon, który nowy kosztuje około 1000 zł, a tak brzmi mikrofon za... Dla mnie bomba. A jeśli jeszcze umieścimy go trochę wyżej, to ten dźwięk zaczyna być coraz ciekawszy. Ten mikrofon wyposażony jest w taki potencjometr, który zwiększając i zmniejszając możecie regulować natężenie głosu. Ma również nóżki, na których możecie postawić i mówić do niego właśnie w ten sposób. Jego charakterystyka jest taka, że zbiera dźwięk tutaj z przodu. Jak mówimy z tyłu, słychać, ale tego dźwięku tak dobrze nie przekazuje. No to jest też dlatego, aby nie było zbierania dźwięków z otoczenia. Taka charakterystyka nazywa się charakterystyką kardioidalną, ale ta wiedza nie jest Wam zupełnie do niczego potrzebna. Czyli co? Jak myślicie? Warto przeznaczyć 200 zł na to, aby poprawić jakość Waszego audio i wideo. Wróćmy znów do kamerki, tej za 100. Kamerka za 100 i mikrofon za 100, razem około 200 zł. To nie musi być konkretnie ta. Ja tutaj podlinkuję informacje, co to były za urządzenia i gdzie kupione, żebyście wiedzieli mniej więcej, jeśli to Wam wystarczy, to czego ewentualnie i gdzie szukać. Bo te mikrofony w laptopach są dużo gorsze. Ja przełączę na chwilę na mikrofon laptopowy, abyście zobaczyli, jaka jest różnica. Czyli teraz mamy na tanim mikrofonie podłączonym przez USB do komputera. Teraz nagrywam przez mikrofon w laptopie. Odległość jest dosyć duża, to jest w granicach 70-80 cm, stąd też i pogłos większy. No i jeszcze te szumy wentylatora, czasem jak macie dyski takie mechaniczne, nie te SSD, to jeszcze też słychać co jakiś czas pracę twardych dysków, jeśli korzystacie z mikrofonu laptopowego. Zachęcam więc Was do tego, aby przeznaczyć parę groszy i zakupić mikrofon specjalnie przeznaczony do tego, aby nagrywać Wasze spotkania na żywo. Wracam już na koniec do mojego podstawowego sprzętu, dzięki któremu nagrywam te filmy, ale nadal słyszycie mnie przez ten tani mikrofonik, który myślę, że warty jest swoich pieniędzy. Czyli za 200 zł macie zestaw, który podniesie jakość Waszych spotkań i rozmów online, a jak widać w sieci jest ich coraz więcej i warto, jeśli robicie te spotkania nawet sporadycznie, przeznaczyć parę groszy,
na to, aby dużo lepiej Was się oglądało i dużo lepiej Was się słuchało. Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym wideo. Jeśli się spodobało, to tradycyjnie zaznaczcie łapkę w górę. Przyjemnie by mi było, gdybyście zostawili jakiś komentarz pod tym filmem. No a jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zróbcie to teraz, aby informacje o kolejnych filmach dotarły do Was, jak tylko pojawią się na moim kanale. A jeśli ten film uważacie za wartościowy, to podzielcie się też tą informacją z swoimi kolegami, koleżankami, podeślijcie im informację, że taki kanał istnieje i czasem pojawiają się firmy również testujące różnego rodzaju urządzenia. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!